dobry, dzień dobry. Jest piątek, 6 rano. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku 6 rano i jak zawsze zapraszam do rozpoczęcia od głosu tego Pana. Good morning, Vietnam! Moi drodzy, jest piątek i próbowałem na początku być chociaż odrobinę poważniejszy i spokojniejszy, ale to się chyba nie da. W piątki, jak wiecie, odcinki zawsze są takie troszeczkę bardziej takie bardziej piątkowe, bo jest pandzia, czyli panda i w ogóle jest tak, nie bierze mądrze i tak dalej, czyli nie za bardzo. Więc to tak tylko, wybaczcie. Przepraszam, bo tak nie wiem w ogóle jak zacząć, dlatego zacząłem tak jak zacząłem. Pandzia, oś tu. Tak mi się troszeczkę tutaj dzisiaj pląta z rana. Wybaczcie, bo jest rano, więc jest z rana zaplątanie. Moi kochani, jest piątek i jak to w piątek się już utarło naszym zwyczajem, czyli do tej pory 2 razy, więc będzie 3. raz. Dzisiaj jest dzień pandziowy, czyli będzie oczywiście cytat dzisiaj biblijny, nie cytat inny, tylko właśnie biblijny, związany z pandą. Oczywiście zanim do tego cytatu, to musi się pojawić pandzia w kolejnej odsłonie. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym, żebyśmy siedli, bo jest piątek i jest poważnie, że tak powiem, w łańcuchach. Czyli żebyśmy dzisiaj ten dzień rozpoczęli od łańcuchów, które każdy z nas ma, czyli od pewnej niewoli, w której jesteśmy. Przypuszczam, że każdy z Was wie, o czym mówię, kiedy o tym mówię, bo to każdy ma coś innego. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj w ten piątek, mimo że próbujemy się pobudzić do życia, to żebyśmy zaczęli od tego, co nas do życia wręcz odwrotnie nie pobudza. Czyli to, co nam sprawia, że nasze życie tak zupełnie klapnie, w sensie klapuje, nie wiem jak to nazwać. Takie się robi żadne. Czyli od wszystkich naszych zniewoleń, zamknięć i tak dalej. Pandzia próbuje się z tego wydostać, ale idzie tak jak idzie. Kochani, ten obraz pandzi próbującej wyjść z tej klatki, to jest dokładnie to. To jest obraz w większości dusz naszych i że my się próbujemy wydobyć z takiego zamknięcia. I tutaj oczywiście, ja broń Boże nie chciałbym złego słowa o tej pani powiedzieć, bo ta pani na pewno tą pandzie ratowała, żeby jej się nic nie stało we wrogim środowisku, ale ta pani tutaj troszeczkę reprezentuje, że tak powiem, pana diabła, czyli próbuje nas nieustannie z powrotem do klateczki. Ty się próbujesz wydobyć i z powrotem do klateczki. I właśnie dlatego dzisiaj będzie zdanie kontra temu, zdanie, które ma w to uderzyć. Jest to, moi kochani, zdanie z księgi proroka Izajasza, zdanie niesamowite i zdanie fantastycznie cudowne. Już Wam to zdanie przeczytam. To jest 14 rozdział księgi proroka Izajasza. Wybaczcie, tam se zerknę. Przyjdzie do tego wówczas, kiedy Pan da Ci pokój po Twych cierpieniach i kłopotach i po twardej niewoli, którą Cię przytłoczono. Otóż, kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj usłyszeli po prostu obietnicę, po prostu zapowiedź Pana Boga, który mówi: wyzwolę Cię z tych krat, w których jesteś. Ten fragment z Izajasza, który Wam właśnie przeczytałem, to jest fragment, który Izajasz pisze wtedy, kiedy naród jest w niewoli. Wtedy, kiedy ludzie są na wygnaniu, są ciemiężeni, jest im tylko i wyłącznie źle, po prostu już nie mają pojęcia, co robić, bo wszystko im zniszczyli. Kraj im zniszczyli, życie im zniszczyli, wszystko im niszczą, wiarę im niszczą. I Pan staje w tym proroku Izajaszu i mówi: wyzwolę. Mówi: dam Ci pokój po wszystkich tych cierpieniach i kłopotach. I kochani, chciałbym, żebyście dzisiaj usłyszeli zdanie, nie jakieś takie motywacyjne jakieś tam. I chciałbym, żebyście dzisiaj usłyszeli najcudowniejszą, najczulszą zapowiedź i obietnicę Pana Boga, który mówi: czekaj, przyjdę. Kochani, ja nie wiem dlaczego. Pan Bóg czasem przychodzi od razu, czasem przychodzi trochę później, czasem się wydaje, że przychodzi bardzo późno. Ale jedno doświadczenie mam. Przychodzi. Ja Go znam, Pana Boga, i o tym Wam tutaj świadczę we wszystkich tych filmach na różne sposoby, że Pan Bóg jest Bogiem wiernym swoim obietnicom, że Pan Bóg nigdy nie puszcza słów na wiatr, Pan Bóg nigdy nie mówi i potem to gdzieś tam upadło i zginęło. Jeśli Pan Bóg to mówi i dzisiaj nam daje ten tekst, poprosiłem Go dzisiaj o ten tekst, żeby nam go dał i daje nam dzisiaj tą obietnicę: Pan da Ci pokój po wszystkich Twoich trudach i cierpieniach.
to proszę Cię, usłysz te obietnice. Mówię to szczególnie do tych spośród Was na koniec tego tygodnia w piątek, którzy są naprawdę uciemiężeni, którzy są naprawdę w jakiejś totalnej niewoli, w totalnych kratach i już nie wiecie, co robić. Usłysz dzisiaj, nie moje, bo to nie moje, Boże Słowo, które mówi do Ciebie, Pan da Ci pokój. I jeżeli tylko wzbudzisz w sobie wiarę, zobaczysz, że to się stanie dzisiaj, że dzisiaj nawet pośrodku tego nieszczęścia, nawet jeżeli ono się nie skończy, to Pan da Ci pokój w tym wszystkim, co się dzieje. Kochani, dzisiaj tylko tyle i chyba aż tyle, bo to Słowo jest po prostu, jest jak wulkan siły, jest jak wulkan nadziei. Więc zapraszam, chodź dzisiaj, cały dzień z tym wersetem z Izajasza. To by było chyba na tyle w tym odcinku i w tym tygodniu. Kończymy tę serię na ten tydzień oczywiście. Wracamy w poniedziałeczek. O, deszcz pada. W poniedziałeczek o 6 rano. Mam nadzieję. Do zobaczenia.